Jakie nietypowe sytuacje na drodze są dość typowe? Oraz co poza taśmą izolacyjną warto mieć zawsze w samochodzie? Nazywam się Małgosia Zmaczyńska i o sytuacjach kryzysowych na drodze rozmawiam z Darkiem Królem, kierownikiem Raben Truck Service. Bo droga jest równie ważna jak cel. Podcast w drodze dowozi Raben. Dzień dobry, drogi Darku. Bardzo się cieszę, że spotykamy się w tych bardzo przyjemnych okolicznościach, aby porozmawiać o mniej sympatycznych sytuacjach, czyli idealne kombo. Powiedz mi proszę, jakie nietypowe zdarzenia na drodze są dość typowe? Dzień dobry przede wszystkim. Nietypowe zdarzenia na dzień dzisiejszy mamy ich bardzo dużo tak naprawdę. Współczesny świat, myślę, i technologie w samochodach, otoczenie, które nas codziennie zaskakuje jadąc samochodem, no sprawia, że tych zaskoczeń, tych zagrożeń jest naprawdę bardzo dużo. Zacząłbym tak naprawdę od tych standardowych, czyli przysłowiowa zwierzyna, która nam wybiega na drogę prosto z lasu. Czyli sarna, dzik, no nie jest już niczym nadzwyczajnym. Kiedyś pewnie rzadziej spotykane, teraz coraz częściej potrafią stworzyć no dosyć istotne zagrożenie na drodze. Dziury na drodze, długie zakręty. A tych akurat nigdy nie brakowało dziur? Tak, dziur nie brakowało, długi zakręt też potrafi zaskoczyć. Wystarczy najechać na małą dziurę, tak aby samochód rzeczywiście stracił stabilność podczas prowadzenia. Może to doprowadzić do jakiejś tutaj nieprzewidzianej sytuacji, gdzie kierowca, będąc zaskoczonym, niekoniecznie musi wiedzieć, jak sobie w takim zdarzeniu poradzić. Ale też to, co ja obserwuję ostatnio na drodze, to bardzo często kierowcy oddają się zamiast kontroli pojazdu i temu, jak prowadzić ten samochód, to oddają się różnym multimediom, które są teraz w samochodach dostępne, bądź telefonom komórkowym, co z moich obserwacji z tygodnia na tydzień, mówiąc kolokwialnie, się nasila. Tak jak kiedyś rzeczywiście kierowca, jadąc samochodem z punktu A do punktu B, skupiał się na tej jeździe, na tej drodze i na znakach drogowych, żeby nie ominąć zjazdu chociażby, tak w dzisiejszych czasach często widzimy samochody, które falują, pływają od pasa do pasa. Kierowca w ogóle nie jest skupiony na drodze, tylko bawi się telefonem komórkowym lub, co gorsza, różnymi systemami, które są teraz w samochodach dostępne. To z takich podstawowych, myślę rzeczy, ale też z doświadczenia wiem, że bardzo duży wkład w bezpieczeństwo i w powstawanie takich sytuacji nieprzewidzianych ma również stan techniczny naszego pojazdu. Często bagatelizujemy pewne symptomy, które nam samochód pokazuje i wskazuje, że już trzeba by się nim zainteresować Myślę, bardziej że niż... najdłużej ignorujemy rezerwę. Tak, no, dokładnie tak. Rezerwa paliwa przede wszystkim, natomiast takie podstawowe symptomy, które nam samochód daje, jak zużyte ogumienie, czy nawet zużyte pióra wycieraczek szyb przednich, to są elementy, na które powinniśmy równie dużą wagę przykładać do nich, jak do zawartości zbiornika paliwa czy oleju w silniku. Niestety często słabe czy wyeksploatowane ogumienie doprowadza do zdarzeń, które są groźne i jakby zagrażają każdemu z nas, będąc użytkownikiem drogi. Już całkiem sporo tego wymieniłeś i myślę, że jakby ktoś tak z ulicy został zapytany, co niespodziewanego może się wydarzyć na drodze, to być może zatrzymałby się na sarnie w przenośni i dosłownie. Więc za chwilę zostajemy przy tej sarnie, zanim dojdziemy do kolejnych niespodziewanych zdarzeń, które mogą nas spotkać. Jak Twoim zdaniem i czy w ogóle da się ustrzec przed sarną na drodze? Bo ja akurat pochodzę z terenów dość zalesionych, z dużą liczbą zakrętów, co jest ogólnie super, ale za dnia, kiedy można sobie po tych zakrętach troszeczkę polatać. Natomiast słyszałam taką teorię, bo ogólnie jak jeżdżę przez las w nocy, no to staram się więcej tak niż z 50 nie jechać, żeby właśnie w razie czego hamować, ale słyszałam taką teorię, nie wiem na ile jest ona poparta faktami, że można też trąbić przejeżdżając co jakiś czas przez las, żeby te sarny odstraszyć. Spotkałeś się z taką praktyką? Przyznam szczerze, że nie. Oczywiście myślę, że nadal są dostępne na rynku różne specjalne gwizdki montowane w pojazdach, które mają na celu odstraszyć zwierzynę leśną z jakimś tam wyprzedzeniem.
Natomiast o trąbieniu, przyznam szczerze, nie słyszałem i osobiście nie jestem przekonany, czy to byłoby idealne Że rozwiązanie. ono by się mogło bardziej spłaszczyć, Tak. prawda? Możemy mieć sytuację taką, że rzeczywiście jakaś zwierzyna, sarna już tutaj przytoczona jest w zaroślach blisko drogi, natomiast akurat w danym momencie może nie jest zainteresowana tym, aby przeszkodzić nam w kontynuowaniu jazdy, a nasz klakson, nasze trąbienie może tą sarnę sprowokować do jakiejś ucieczki, wystraszyć, co może mieć skutek odwrotny niż oczekiwany. Czy można się przygotować i ustrzec przed takim zdarzeniem? Moim zdaniem tak. Przede wszystkim zacznijmy od obserwowania pobocza drogi. Na samym początku znaki i oznaczenia, które odpowiednie służby w odpowiednich miejscach montują, tak żeby kierowcy byli przygotowani na wystąpienie takiej sarny na drodze. Nie ignorujmy tych ostrzeżeń, ponieważ one są nie bez powodu w danym miejscu, z reguły na początku, powiedzmy, lasu, pozostawione tak, żeby kierowca był gotowy i zwiększył swoją czujność podczas jazdy. Musimy też pamiętać, że sarny są trudno dostrzegalne, jeżeli są w zaroślach zaraz przy drodze. Z doświadczenia wiem, bo też takie sytuacje przeżyłem, że faktycznie jakby umaszczenie i barwa futra sarny potrafi doskonale ją zamaskować i gdyby nie oczy, które odbijają, powiedzmy, strumień światła, no to byłoby to wręcz niemożliwym, żeby ją z odpowiednim wyprzedzeniem dostrzec. Natomiast obserwujmy pobocze, jeżeli mamy oznaczony pas drogi, że faktycznie tutaj takie zjawisko występowania zwierząt jest przewidywane, no to bądźmy bardziej czujni. Zmniejszmy prędkość, zwiększmy swoją czujność, obserwujmy pobocze. Nie bójmy się, jeżeli to jest możliwe i dozwolone w danym miejscu, stosować świateł długich, drogowych, tak żeby sobie śmiało doświetlić pobocze. Ja osobiście, o ile też pozwala na to sytuacja na drodze, staram się w takich miejscach zbliżyć do wewnętrznej krawędzi jezdni, tak żeby oczywiście zgodnie z przepisami nie przekraczać pasa, jeżeli to jest niemożliwe, natomiast żeby dać sobie kupić sobie przestrzeń i trochę czasu w razie gdyby jakaś tutaj nieprzewidywana, nieplanowana sarna rzeczywiście się na drodze pojawiła. Plus chyba taka dobra wskazówka, że sarny zazwyczaj chodzą parami, więc jak jedna przeskoczyła, to jest duża szansa, że zaraz będzie druga. Tak. Z praktyki też obserwowałem właśnie, że jeżeli jedna się pojawiła, przeskoczyła drogę, no to zaraz za nią gdzieś tutaj kolejne zwierzęta potrafią się pojawić. Kolejne takie zdarzenie, które myślę jest dość powszechne, ale jednak niespodziewane, to jest wybuchająca opona. I ja muszę powiedzieć, że to jest jeden z takich moich lęków, że boję się bardzo sytuacji, że mogłabym jechać i wybuchałaby mi opona, bo to, no oczywiście, jeśli mamy dobre opony, to prawdopodobieństwo jest mniejsze. Ale myślę, że też kwestia temperatur może robić swoje, a ostatnio te temperatury szaleją. Więc powiedz mi, co zrobić w sytuacji, kiedy jedziemy, jest w ogóle wesoło, słuchamy muzyczki, fajnie i nagle bum. No, Jak samochód się w ogóle zachowuje wtedy? no i tutaj właśnie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Masz rację. Gdyby stan ogumienia jest przede wszystkim podstawą do bezpiecznego prowadzenia, jedną z podstaw do bezpiecznego użytkowania i prowadzenia samochodu. Także musimy na bieżąco monitorować stan ogumienia, czy nie ma jakichś uszkodzeń, ubytków, dziur, czy na przykład gwoździ, które się wbitych w opony, które tam się znajdują, bo to może stwarzać potencjalne zagrożenie do wystrzału opony. Z doświadczenia też wiem, że wystrzał opony inaczej wygląda w pojazdach osobowych, inaczej w pojazdach ciężarowych. Tam rzeczywiście w ciężarówkach taki wystrzał opony może narobić wiele szkód. Momentalnie zmienia się trajektoria pojazdu, czy przyczepy, którą ciągnie. Tutaj ryzyko pewnych poślizgów, złożenia się zestawu pojazdu ciężarowego jest większe niż w osobówkach. Natomiast w osobówkach w przypadku wystrzału opony no na pewno możemy oczekiwać, że w pewnym stopniu utracimy kontrolę nad pojazdem, przynajmniej w pierwszych chwilach po wystrzale, ale myślę, że tutaj trudno jest jednoznacznie powiedzieć, czy to będzie poślizg, czy zniesie nas na przeciwny pas ruchu, czy na pobocze. No musimy jakby być przygotowani na różne scenariusze. Na szczęście no w dzisiejszych czasach wiele z takich sytuacji możemy podejrzeć w internecie, na różnych kanałach, czy social mediach, gdzie rzeczywiście możemy podpatrzeć, jak pojazdy zachowują się w przypadku takich zdarzeń. Ale przede wszystkim starajmy się zachować spokój, co na pewno nie jest prostym i oczywistym.
jak gdyby myśleć realnie, nie dodawać gwałtownie gazu, nie hamować też gwałtownie. Najlepiej zdjąć nogę z gazu, lekko przyhamować, zobaczyć jak pojazd się zachowa, no i starać się zatrzymać pojazd w miejscu do tego jakby przeznaczonym, albo przynajmniej bezpiecznym, tak żeby nie zagrozić sobie i innym użytkownikom. To załóżmy, że coś się wydarzyło, mamy jakąś awarię. To powiedz mi, jak w takiej sytuacji należy się zachować? Nie mówimy tutaj o sytuacji, kiedy powiedzmy jest to wypadek, zdarzenie, to tutaj już specjalistów od tego mieliśmy, ale jeśli coś stricte dzieje się z naszym samochodem albo coś w niego uderzyło, to jak wtedy się zachowujemy? Mhm. Przede wszystkim najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo. Jeżeli samochód został unieruchomiony, musimy zatrzymać się na drodze lub na poboczu, bo to tutaj nie zawsze się udaje nam znaleźć to bezpieczne miejsce, żeby auto zaparkować, no to przede wszystkim pamiętajmy, że bezpieczeństwo jest punktem pierwszym w naszym postępowaniu. Musimy zabezpieczyć siebie, innych użytkowników drogi, tak abyśmy bezpiecznie mogli z tego samochodu wysiąść, abyśmy byli dobrze widoczni na drodze i przede wszystkim, żeby nasz zaparkowany czy uszkodzony samochód również był dobrze widoczny dla pozostałych uczestników ruchu. Kamizelka odblaskowa, no to jest podstawa. Ona co prawda nie jest wymagana żadnymi przepisami, natomiast takie wyposażenie warto w pojeździe mieć, ponieważ zwiększa to nasze bezpieczeństwo. No i zatrzymując pojazd w wyniku awarii czy tutaj wypadku, pamiętajmy, żeby uruchomić światła awaryjne. Jest to pierwszy sygnał dla pozostałych użytkowników drogi, który już zapali tą przysłowiową czerwoną lampkę, że w tym miejscu coś się wydarzyło, występuje pewne zagrożenie, więc powinniśmy zwolnić. Jeżeli światła awaryjne w naszej ocenie są niewystarczające, bo może to być las, może to być jakiś teren ciemny bez oświetlenia drogowego, no to możemy również śmiało światła pozycyjne w pojeździe zostawić włączone, które no jakby zwiększą widoczność auta na drodze. Pamiętajmy o trójkątach ostrzegawczych, pamiętajmy o tych kamizelkach, czy podstawowych elementach, które zwiększają nasze bezpieczeństwo, tak abyśmy w przypadkowy sposób nie stali się poszkodowanymi w jeszcze większym stopniu, żeby nikt nas nie potrącił, żebyśmy nie doprowadzili do kolizji z innym pojazdem, czy tutaj z innymi użytkownikami ruchu. Czyli podpunkt pierwszy to jest zabezpieczenie nas i pojazdu, żeby był widoczny dla uczestników ruchu. A co powinniśmy robić potem? Czy uważasz, że warto sobie spróbować znaleźć, na przykład samochód nie działa, szukać usterki, a później już nie jedno ze szwagrem robiliśmy, więc próbować ją samemu naprawić, czy jednak od razu gdzieś dzwonić i jeśli pytanie gdzie, to właśnie pytanie gdzie? Przede wszystkim musimy odpowiedzieć sobie na pytanie w takiej sytuacji, czy jeżeli podejmę się próby naprawy pojazdu, to będzie to dla mnie bezpieczne. Jeżeli są to proste czynności, nie wymagające kładzenia się pod samochód, rozbierania połowy auta, żeby poszukać usterki czy próbować ją naprawić, to jak najbardziej jestem za tym, żeby taki użytkownik pojazdu spróbował przynajmniej zdiagnozować, co może być przyczyną danej niesprawności, o ile oczywiście jego doświadczenie, wiedza i umiejętności na to pozwalają. Jak wiemy, no, współczesne pojazdy są coraz bardziej zaawansowane i coraz bardziej skomplikowane, więc niedługo przysłowiowa wymiana żarówki już będzie bardzo dużym wyzwaniem dla jakby standardowego użytkownika, powiedzmy, pojazdu. Ale oczywiście, jeżeli czujemy się na siłach i jesteśmy bezpieczni na drodze, no to możemy spróbować taką usterkę zdiagnozować, ewentualnie wyeliminować, ponieważ nie zawsze zatrzymanie pojazdu jest wynikiem jakiejś dużej awarii. Mogą to być jakieś drobne rzeczy, które akurat w trakcie jazdy wynikły i teraz możemy jakby od ręki usprawnić samochód. A co możemy na przykład od ręki? Co mogłoby się zepsuć i byłoby łatwe do naprawienia? No często różne przewody, w zależności oczywiście jaki samochód posiadamy, ale różne przewody elektryczne czy doprowadzające powietrze lubią się z perspektywy czasu poluzować, spaść, doprowadzić do awarii, uruchomić odpowiednią kontrolkę, ograniczyć moc pojazdu. To jakby sprawia, że faktycznie samochód wtedy staje się już mniej sprawny lub w ogóle nie jesteśmy gotowi, czy jakby nie ma możliwości kontynuowania podróży samochodem. Więc takie drobne elementy, które na pierwszy rzut oka organoleptycznie jesteśmy w stanie zdiagnozować i poprawić, no to warto to zrobić. Ale no na pewno już takie głębsze usterki wymagające doświadczeń lub odpowiednich narzędzi czy przyrządów do diagnostyki, no już musimy pozostawić niestety mechanikom i odpowiednim osobom na tym się znającym.
To na chwilę wejdźmy za kulisy twojej pracy, czyli do warsztatu. Powiedz mi, jak płynie tam życie? Bo domyślam się, że na wysokich obrotach. Tak, dokładnie, jak w sportowych samochodach. To prawda, praca w serwisie samochodów czy pojazdów ciężarowych jest pracą w nieustannym biegu. Tutaj w branży transportowej liczy się czas. Często mamy sytuacje, gdzie trafiają do nas pojazdy z różnymi awariami bezpośrednio z drogi, będące w trakcie kursu z różną dostawą towaru. I faktycznie tutaj każdemu z każdej ze stron zależy na jak najszybszym czasie, najkrótszym czasie wykonania usługi serwisowej. Takim przykładem na pewno są transporty w chłodniach, w niskich temperaturach, gdzie dostawy muszą być przez cały cykl realizowane w odpowiedniej właśnie temperaturze. W sytuacji, kiedy wpada do nas na warsztat pojazd z uszkodzonym agregatem chłodniczym, no to każda sekunda ma znaczenie tak, żeby ta temperatura się nie zwiększyła, nie zmieniła i warunki transportu były zachowane zgodnie z, powiedzmy, ze zleceniem czy z temperaturą, z którą one powinny być transportowane. Czyli on zapakowany wjeżdża na kanał? Często tak. Niestety do tego typu transportów nie jesteśmy w stanie przepakować, rozładować, ponieważ grozi to zmianą temperatury, więc bardzo często takie pojazdy naprawiamy załadowane przysłowiowo po sam sufit i musimy je również realizować. No wiadomo, temperatura będzie utrzymana przez jakiś czas, więc tutaj gramy bardzo szybko. Naprawa musi być przede wszystkim zdiagnozowana i wykonana bardzo sprawnie. Co to znaczy sprawnie? Czy my mówimy, nie wiem, w ciągu 2-3 godzin, czy bardziej walka jest w ciągu 1-2 dni? Raczej 2-3 godziny. W zależności od tego, jaki towar jest przewożony, w jakiej temperaturze. Natomiast uruchomienie agregatu w takich sytuacjach jest kluczowym dla nas, tak aby faktycznie utrzymać te warunki transportu. Nie jest to proste zadanie, ponieważ usterki bywają różne. Cała naprawa wiąże się z dostępnością mechanika, z dostępnością części zamiennych, stanowiska na warsztacie. Jakby pospinaniem każdej ze stron, tak żeby finalnie doprowadzić do usprawnienia pojazdu. Jest to wymagające i dosyć stresujące zadanie dla każdego nas pracującego w serwisie, natomiast z drugiej strony sprawia to, że ta praca jest taką ciekawą. Nie ma przypadków takich samych, bywają różne odmiany różnych usterek, to zawsze wymaga pewnego zaangażowania w działanie i odpowiedniego prowadzenia tych napraw, ale też całego back-office'u, który jest związany z serwisem pojazdów samochodowych. Ciekawa jestem, ilu mechaników pracujących na co dzień przy ciężarówkach później miało transfer do teamów w stajniach F1, bo tam też liczy się czas i jakość wykonania. Tak, myślę, że gdyby faktycznie takie rekrutacje były prowadzone, to wielu z nich miałoby szansę na znalezienie nowego etatu. A powiedz mi, wspomniałeś już o kamizelce, która nie jest obowiązkowa, ale jednak trochę jakby jest obowiązkowa, żeby być bezpiecznym. Jakie jeszcze Twoim zdaniem sprzęty warto mieć w samochodzie, które teoretycznie nie są wymagane? Bo wydaje mi się, że takim całkiem praktycznym wyposażeniem samochodu są nożyczki i taśma izolacyjna, którą nawet, nie wiem, jeśli coś się stanie z lusterkiem, można dokleić. Taką kiedyś mieliśmy sytuację w samochodzie, że trochę kilometrów to lusterko przejechało. Oczywiście tutaj w zakresie nieobowiązkowego wyposażenia myślę, że jedynym ograniczeniem jest nasza wyobraźnia i fantazja. Na pewno każdy kierowca, każdy pojazd jest zobligowany do posiadania trójkąta ostrzegawczego i gaśnicy. To jest wyposażenie, które musi każdy samochód posiadać. Natomiast kamizelka, apteczka czy taśma klejąca, taśma naprawcza, oczywiście to są elementy, które mogą się przydać, natomiast przede wszystkim stawiałbym na apteczkę. Musimy pamiętać, że w przypadku zdarzenia drogowego, nie tylko naszego, ale również innych uczestników drogi, jesteśmy jako kierowcy zobligowani do udzielenia odpowiedniej pomocy. No i teraz nie posiadając takiej apteczki odpowiednio wyposażonej, nie jesteśmy w stanie takiej pomocy drugiej osobie udzielić, więc to jest element wyposażenia, który bym stawiał zaraz po tych obowiązkowych. Kamizelka oczywiście tak, to musi być
to jest element, który zwiększa nasze bezpieczeństwo i widoczność na drodze, więc tutaj jak najbardziej polecam mieć zawsze w bagażniku kamizelkę. Zresztą czasy mamy takie, że teraz często możemy łatwo zakupić takie odpowiednie zestawy wyposażające nas pojazd w taki właśnie komplet, nazwijmy to, przyrządów. Apteczka, kamizelka, latarka, większa, mniejsza, odpowiednie bandaże, wyposażenie. Apteczki są teraz łatwo dostępne w takich gotowych zestawach, gdzie za paręnaście, góra parędziesiąt złotych możemy je kupić i po prostu w samochodzie być w nie wyposażeni. A jakieś takie mniej oczywiste rzeczy, co ty na przykład masz w swoim samochodzie? No z mniej oczywistych rzeczy to kijki do Nordic Walkingu leżą, natomiast to jest Można coś w pozostałość... nocy upolować w lesie. Można się przejść, tak. A to już może, jeżeli samochód faktycznie okaże się bardzo niesprawny, no to można się wesprzeć takimi kijkami. Natomiast z takich mniej oczywistych, ja osobiście wożę w schowku, zaraz tutaj powiedzmy pod ręką, taki specjalny nożyk do przecinania pasów bezpieczeństwa. Jest to taki multitool, który pozwala nam w sytuacjach jakichś mocno kryzysowych i też stresu, no nie zawsze się udaje nam wtedy pas odbezpieczyć, łatwo przeciąć taki pas takim dedykowanym nożykiem. Tam jest również latarka w takim właśnie multitoolu i jakiś taki alarm, który w razie jakiejś konieczności też nam może pomóc. Natomiast cała reszta wyposażenia no to jest typowo seryjne, które jest dostarczone przez producenta pojazdu, plus to wymagane no, naszymi przepisami tutaj lokalnymi. Ty na co dzień bardziej dłubiesz w samochodach ciężarowych niż w osobówkach. To powiedz mi, ja jako kierowca osobówki, to mniej więcej wiem, co się może z moim samochodem wydarzyć, kiedy to jest pasek klinowy, a kiedy po prostu coś wpadło w kołpak i tłucze. A co się dzieje w ciężarówkach? Co jest taką najbardziej powszechną usterką, z którą przychodzi ci się mierzyć? No jeżeli tutaj mówimy o pojazdach ciężarowych, to musimy mieć na względzie to, że one są przeznaczone do zupełnie innej pracy w innym charakterze niż pojazd osobowy. Mhm. To są samochody i pojazdy, które są poddawane dużym obciążeniom. Z reguły są dociążone odpowiednią wagą towaru, który przewożą, więc tutaj ryzyko wysilenia elementów podzespołów pojazdu ciężarowego jest zdecydowanie większe niż w przypadku pojazdów osobowych. I oczywiście mamy takie bieżące obsługi pojazdów, czyli wymiana tarczy hamulcowych, klocków hamulcowych, ale również zdarzają się takie sytuacje nieplanowane, awaryjne, które potrafią również zatrzymać pojazd na drodze i z reguły są to uszkodzenia układu napędowego. Czy mówiąc wprost, awarie silnika, turbin, różnych wtryskiwaczy, różnych filtrów, bo pojazd ciężarowy jest również doposażony w odpowiednie filtry, które potrafią się zapchać, potrafią unieruchomić pojazd, ograniczyć jego moc. No i wtedy wkraczamy my jako serwis tutaj do akcji, usprawniając te pojazdy, no i wykonując odpowiednie, powiedzmy, naprawy i regulacje. Ale tak z perspektywy zleceń serwisowych, które obsługujemy, no to rzeczywiście układy napędowe, silniki, usterki związane z wysileniem, z uszkodzeniem takim mechanicznym, czy nawet z nieodpowiednim paliwem, które jest do pojazdu wlewane, potrafią wystąpić i no, dużo tutaj pracy kierowcy i firmie transportowej no, przyrządzić. A powiedz mi, bo na przykład jak zepsuje się osobówka, to zazwyczaj dzwoni się po lawetę, na lawetę, heja, na warsztat. Jak to wygląda w przypadku ciężarówki? Powiedzmy, jedzie sobie ciężarówka z naczepą, nagle wysiada, nie chce odpalić na autostradzie. Jak wtedy się działa? Wysyła się właśnie jakąś drugą ciężarówkę, która tą pierwszą ciągnie, a kolejna jest podczepiana pod tą naczepę? No tutaj mogę śmiało powiedzieć, że kierowcy pojazdów ciężarowych są nieco bardziej doświadczonymi kierowcami, jeżeli chodzi o aspekty techniczne i eksploatacyjne pojazdów, niż kierowcy osobówek. I z reguły, jeżeli występuje jakaś awaria w pojeździe ciężarowym, to kierowca mniej więcej na bazie już swoich doświadczeń jest w stanie określić rodzaj takiej awarii, ewentualnie czy będzie dalej mógł kontynuować podróż. Jeżeli nie będzie mógł jej kontynuować, a jest to powiedzmy zdarzenie na autostradzie, no to przede wszystkim powinien skontaktować się z obsługą autostrady, tak aby odpowiednio pojazd unieruchomiony na autostradzie został oznaczony i obstawiony pachołkami, aby nie stwarzał zagrożenia dla innych uczestników. Natomiast dalszy proces naprawy jest całkiem podobny do tych z pojazdów osobowych.
Jeżeli już kierowca wie, że nie jest w stanie pojazdu usprawnić, no to przede wszystkim może skontaktować się z serwisem mobilnym, który spróbuje podjąć się naprawy na drodze. Jest to dosyć powszechne zjawisko, bo nie każdy pojazd, szczególnie załadowany, czy zestaw spięty, ciągnik spięty z naczepą, nie jest to takie oczywiste, żeby go od razu odholować. Więc w pierwszej kolejności do akcji z reguły wchodzi mobilny serwis, który próbuje pojazd usprawnić. No jeżeli jednak to się okazuje nierealne do wykonania na drodze, wówczas ciągnik zostanie odholowany do serwisu. Natomiast prawdopodobnie firma transportowa podstawi drugi ciągnik, który zabierze naczepę z towarem w dalszą drogę. Jeżeli nie będzie to możliwe, to cały zestaw zostanie odholowany, no i potem z parkingu ta naczepa na pewno wyruszy w dalszą drogę. A czy w jakiś sposób Twoje doświadczenie zawodowe, to czego codziennie doświadczasz w pracy, przydało Ci się w takim życiu codziennym? Nie wiem, jechałeś jakąś trasą i nagle widzisz, ojoj, ciężarówka na poboczu, zatrzymam się zapytać, czy pomóc. Niestety aż tak to może nie, bo to też nie zawsze możemy się zatrzymać i pomóc. Musimy pamiętać o tym bezpieczeństwie i o innych użytkownikach drogi. Natomiast rzeczywiście, jeżeli widzimy, ja osobiście, jeżeli widzę chociażby unieruchomiony zestaw naszej firmy i wiem mniej więcej po numerach rejestracyjnych, z której jest lokalizacja, no to staram się tutaj odpowiednio telefonicznie z zespołem swoim serwisowym porozmawiać, czy jesteśmy w stanie tutaj kierowcy pomóc. Na szczęście nie mamy dużo takich przypadków, ale oczywiście jeżeli widzimy takie zdarzenia, to jak najbardziej tak. Często w rejonie siedziby naszego serwisu również widzimy pewne zdarzenia, gdzie pojazdy ciężarowe się zatrzymują, są unieruchomione, czy nawet karetka pogotowia ratunkowego w ostatnim tygodniu stała na drodze ekspresowej w pobliżu naszego serwisu. No to również tutaj staraliśmy się, przynajmniej na tyle było to możliwe, w bezpieczny sposób pomocy udzielić. Także obserwujemy drogę, oczywiście tak. To gdzieś płynie w żyłach, jednak doświadczenie zawodowe i ta pasja w takim normalnym życiu ewidentnie się przenikają, więc staramy się tutaj reagować na takie sytuacje na tyle, ile jest to możliwe oczywiście. Napraw się nie podejmuję na drodze, aż tak wybitnym znawcą tematu mechaniki nie jestem, to zawsze zostawiam fachowcom, natomiast na tyle, ile mogę swoją osobom pomóc, to jak najbardziej tak. A masz jakieś takie pamiętne sytuacje drogowe, czy to właśnie, które usłyszałeś od innych kierowców, albo których sam doświadczyłeś? Takie awarie, które nie miały prawa się wydarzyć, albo dziwne zdarzenia? Nie wiem, lądowanie UFO na przykład, czy coś. No niestety są takie zdarzenia, które ewidentnie wynikają jak gdyby z niedopełnienia do końca obowiązków po stronie kierowcy. Sytuacje, w których rozdzieleniu ulega naczepa od zestawu. Są to takie nieoczywiste zdarzenia, ale jednak występujące, gdzie stwarzają dosyć duże zagrożenie dla innych użytkowników drogi. A wszystko z reguły jest wynikiem tego, że kierowca nieodpowiednio zabezpieczył sprzęg, jakby naczepy z ciągnikiem. I o takich przykładach słyszałem, takie przykłady też widziałem, miałem okazję je naprawiać i obserwować w sytuacji, gdzie rzeczywiście naczepa spada z ciągnika, spada wręcz na drogę, blokuje ruch. Z reguły nic złego się w otoczeniu nie dzieje, oprócz tego, że powstają kilometrowe korki i taki spory niesmak, że jednak podstawowym obowiązkiem kierowcy jest zabezpieczenie tego zestawu i to nie jest robione. Z pozostałych awarii, no to z reguły są takie awarie wynikające po prostu z eksploatacji. Tutaj nie ma jakichś lądowań UFO, to z reguły się nie dzieje. Jestem przekonany, że jeżeli kierowca, czy firma transportowa, czy użytkownik pojazdu odpowiednio dba na bieżąco o stan techniczny pojazdu, nie jest to takie zapomniane dziecko, tylko rzeczywiście jesteśmy świadomi, że warto ten stan techniczny utrzymywać, no to sam pojazd w sobie będzie nam służył jak najbardziej latami, tylko musimy mu się odwdzięczyć za to odpowiednią obsługą serwisową. Mhm. Ale podobnie w przypadku osobówek. Podobnie w przypadku To są osobówek. te główne zdarzenia. Tak. Musimy pamiętać, że nie tylko mycie pojazdu na myjnie jest ważne, ale również uzupełnianie płynów eksploatacyjnych, kontrolowanie ciśnienia w ogumieniu, czy chociażby banalne zadanie wymiana piór wycieraczek szyb przednich, czy żarówek, tak aby droga była odpowiednio oświetlona. To są takie podstawowe elementy, które będą nam służyły i na pewno zwiększą nasze bezpieczeństwo użytkowania pojazdu.
Z takich trochę banalnych rzeczy w kwestii samochodu, które nie wiem na ile się wiążą powiedzmy z naszym dzisiejszym tematem, ale które naprawdę przychodzą mi do głowy, to ustawione dobrze lusterka. Bo jeśli one są źle ustawione, to może prowadzić do poważnej awarii, a nawet wypadku, więc tak pozwolę sobie wtrącić, ale chciałabym niektórym tutaj osobom zasugerować na podstawie Mądry Polak po szkodzie. Mam na przykład koleżankę, która mówi mi, że ją stresuje trochę jazda po mieście, bo boi się zmieniać pas, wjeżdżać na inny. Mówię, a czego się boisz? No, że kogoś nie zobaczę. A na ile masz ustawione dobrze lusterka? Nie wiem. I ja niestety kiedyś źle ustawione lusterka plus brudne z tyłu szyby przepłaciłam stłuczką, bo nie zobaczyłam kierowcy, na którego pas się wsadziłam. I myślę, że to jest właśnie taka rzecz, którą może przy okazji warto powiedzieć, żeby dbać o te lusterka i naprawdę ich ustawienie też jest istotne, nawet jeśli mamy wszystkie płyny w środku i też czyste szyby. To jest taki banał. Tak, czyste szyby. Jeszcze dołożyłbym do tej listy oświetlenie pojazdu. Zewnętrzne oświetlenie, tak żebyśmy mieli gwarancję, że to, co widzimy przed sobą, jest dobrze oświetlone. Niestety, no, czasy mamy takie, że kierowcy zapominają o żarówkach w przednich reflektorach lub stosują różne niehomologowane, LEDowe twory, które w dzisiejszych czasach są łatwo dostępne, natomiast one nie zawsze spełniają swoją funkcję. Także lusterka, czyste szyby, no i oświetlenie, tak żebyśmy wiedzieli, w którą stronę jedziemy, jednocześnie nie oślepiali innych użytkowników drogi. Bo rozmawialiśmy już trochę o tym, co zrobić, żeby nasz samochód był w dobrym stanie, żeby jego kondycja nie wpłynęła na bezpieczną jazdę. Więc teraz porozmawiajmy o tym, co my możemy zrobić ze sobą. Bo poza takimi oczywistymi rzeczami, jak być wyspanym, bo słyszałam, że badania wskazują, że bycie zmęczonym, tak poważnie zmęczonym, osłabia naszą koncentrację, podobnie jak bycie lekko pod wpływem alkoholu, bo tam mocno to już pewnie inne kwestie. Więc bycie wypoczętym i tak dalej. Natomiast warto też ciągle szlifować swój warsztat i nie kończyć nauki jazdy na otrzymaniu prawa jazdy, tylko dalej wracać do tych szkół. To prawda. Bardzo często wydaje nam się, że jak już jeździmy samochodem nie wiadomo ile lat, 5, 10, 15, przejechaliśmy miliony kilometrów, to tak naprawdę nic nie jest nas w stanie na drodze zaskoczyć. No ja osobiście uważam, że nic bardziej mylnego. Czasy się zmieniają, zmienia się natężenie ruchu drogowego, zmienia się też ilość i jakość pojazdów, które po drodze się poruszają. Zupełnie inaczej było 30 lat temu, zupełnie inaczej jest w czasach dzisiejszych, inaczej będzie pewnie rynek motoryzacyjny wyglądał za 5 lat. Więc uważam, że powinniśmy na bieżąco zwiększać swoje kompetencje jako kierowcy. Możemy to robić we własnym zakresie, możemy śledzić różne nowinki technologiczne, możemy obserwować szeroko rozumiany internet pod kątem artykułów, rozwiązań, które wskazują nam pewne nowości w tym temacie, lub możemy skorzystać z gotowych rozwiązań, które są dostępne na rynku, chociażby szkoleń organizowanych przez firmy, które zajmują się tym profesjonalnie. Jest wiele szkół prowadzących kursy doszkalające kierowców, czy to szkoły prowadzące kursy nauki jazdy, czy już typowo szkoły uczące kierowców, jak postępować w różnych sytuacjach właśnie nieprzewidzianych na drodze. Dysponują one odpowiednim torem, gdzie można pojazdem doświadczyć pewnych zachowań, które normalnie na drodze pewnie nas ominą na szczęście lub wystąpią w jakichś tutaj awaryjnych sytuacjach. Myślę, że takie doświadczenie w przypadku symulatora dachowania pojazdu, czy kontrolowanego poślizgu, czy poślizgu na mokrej nawierzchni, czy jazda pojazdem posiadającym w miejsce tylnej osi zamontowanych dedykowanych rolek, no, da nam szerszy obraz tego, jak jeszcze wiele przed nami nauki i jak wiele jeszcze wniosków powinniśmy wyciągnąć, żeby faktycznie pomimo stażu poczuć się tym kierowcą bardziej doświadczonym. Także ze swojej strony gorąco zachęcam, jeżeli mamy możliwość skorzystania z takich kursów, aby to robić, bo na pewno wyjdzie to nam tylko na korzyść.
W zakresie firm transportowych, no z doświadczenia również wiem, że organizowane są często szkolenia wewnętrzne. Powstają specjalne ścieżki rozwoju, procedury i kursy, które uczą kierowców, jak postępować z pojazdem, jak odpowiednio dbać o ekonomikę jazdy, o bezpieczeństwo użytkowania pojazdu, o innych uczestników ruchu drogowego. Więc na pewno takie rozwiązania również warto w swoich firmach przemyśleć i wdrożyć, wprowadzić. Ja się oburącz podpisuję, ponieważ sama byłam na torze, żeby doszkolić swoją jazdę. Ponieważ tutaj oczywiście pewnie męska część słuchaczy parsknie śmiechem, ale uważam się za dobrego kierowcę, mam dość już spory staż i też jeżdżę zarówno po terenach górskich, jak i w mieście. To jest zupełnie inna jazda. Często widać, jak ktoś z miasta przyjeżdża w góry, nie wie, jak brać zakręty. I mimo wszystko na tym torze czułam się jak amator. Pierwszy raz kontrolowany ślizg, test jelenia, jeśli dobrze kojarzę, że on tak się nazywa. I to są rzeczy, które cudownie jest doświadczyć i się przećwiczyć w takich sytuacjach. Więc naprawdę to są dobrze zainwestowane pieniądze. Tak, to na pewno tak. To powiedz mi już tak chyba słowem zakończenia, jakbyśmy mieli podsumować naszą dzisiejszą rozmowę, to co Twoim zdaniem przed może nawet ruszeniem w jakąś trochę dłuższą trasę, albo krótszą, no chociaż trochę dłuższą niż supermarket, warto sprawdzić w samochodzie, czyli taki checkpointy, jakie zrobić? Oprócz poziomu paliwa, które też potrafi nas zaskoczyć, to na pewno czy ciśnienie w ogumieniu jest odpowiednie. Czy oświetlenie zewnętrzne pojazdu funkcjonuje i kierunkowskazy również są sprawne. Musimy pamiętać, że elementy oświetlenia w większości pojazdów współczesnych oczywiście ewentualna usterka, awaria jest sygnalizowana odpowiednią kontrolką na desce rozdzielczej, natomiast jeszcze nie zawsze. I lepiej zawczasu wychwycić taką usterkę, niż już jadąc po ciemku, nie widzieć drogi i zastanawiać się, dlaczego tak jest, nie inaczej. Także na pewno poziom płynów eksploatacyjnych raz na jakiś czas warto sprawdzić, ale ciśnienie ogumienia, oświetlenie pojazdu, stan wycieraczek szyb przednich również jest jednym z podstawowych elementów, o którym powinniśmy pamiętać. Jednak w przypadku deszczu, mokrej szyby, no niesprawne wycieraczki czy wyeksploatowane mocno ograniczą naszą widoczność. A w kontekście wyposażenia to apteczka, trójkąt, Apteczka, gaśnica. gaśnica trójkąt przede wszystkim i dodatkowo apteczka z kamizelką odblaskową. To jest takie must have w pojeździe. No dobrze, to ja już chyba wiem wszystko. Bardzo Ci dziękuję za podzielenie się swoją wiedzą i życzę Ci jak najmniej pracy. Wybacz, ale życzę Ci, żeby się jak najmniej samochodów do naprawy, żeby się nie psuły i nie było niebezpiecznych sytuacji na drodze. Jasne. Dziękuję serdecznie za miłe spotkanie. No, również wszystkiego dobrego.